Hello! Witajcie w kolejnym dniu. Jest sobota, Wielka Sobota, Wielkanoc. Właśnie wyszliśmy sobie z hotelu i naprzeciwko hotelu mamy śniadania w restauracji Vivi się nazywa. I taka ciekawostka, bo ta restauracja mieści się w takim budynku. Budynek ten nazywa się Palazzo Bonaparte. To jest z XVII wieku budynek, a nazywa się tak dlatego, że Letizia Ramolino mieszkała tutaj i to była mama Napoleona Bonaparte. I ten balkon tutaj, zielony balkon, tam właśnie pani Letizia patrzyła sobie na to, jak Rzymianie sobie żyją na co dzień. Także taka ciekawostka naprzeciwko naszego hotelu. A teraz udajemy się w stronę Watykanu, bo dzisiaj robimy Watykan. Ale w przestrzeni miejskiej Rzymu mamy tutaj, my jako Polacy, bardzo duży wpływ. Autobus, Solaris. Nasze Solarisy. Polska marka, polska Strong. Oczywiście nie wszystkie, bo jeżdżą i Mercedesy, i Iveco, i inne różnego rodzaju autobusy, ale tak, po Rzymie jeżdżą autobusy polskiej firmy Solaris. A taka ciekawostka? To jednostka specjalna do zwalczania dronów. Pan ma takie działo pewnie na impuls elektryczny. No i wyszukują właśnie lornetką, czy latają jakieś drony, czy nie. Ja koniec końców zastanawiałem się, czy przywieźć ze sobą drona do Rzymu, ale wyczytałem, że kategoryczny zakaz. Cały Rzym to jest jedna wielka strefa no-fly zone, więc no, straciłbym tego drona prawdopodobnie, gdyby sobie latał. Gdyby pan strzelił z takiego działka. A my cały czas kierujemy się w stronę Watykanu. I na każdym kroku, przy każdej ulicy jest coś. Pełno kościołów, pełno budynków zabytkowych z XVI, z XV, z XVII wieku. Na każdym kroku coś. Cały czas coś mijamy, coś oglądamy. No Rzym, po prostu Rzym. Teraz wejdziemy do kościoła Santa Maria della Concezione delle Vignacie. Cokolwiek. Zobaczymy, jak wygląda taki mały, nieturystyczny kościół. I spacerujemy sobie cały czas w stronę tego Watykanu. Co chwilę można spotkać kościół. I jak wyczytałem w necie, tych kościołów jest 900. W całym Rzymie jest 900 kościołów. Czyli tak naprawdę, żeby wejść do każdego z nich, zobaczyć każdy jeden kościół, to prawie 3 lata. Codziennie jeden kościół i to są prawie 3 lata. A propos kościołów, to oto to. Prawdopodobnie granica Watykanu. Bo stoją tutaj wojskowi. Zaraz zobaczymy na mapie, jak to wygląda. W tle widać już bazylikę. A za chwilę będziemy wkraczać na teren Watykanu. Czyli państwo w państwie. No mnóstwo ludzi, ale tu nie ma czego się spodziewać innego. I tam z tyłu stoi kolejny pan z działkiem na drony. Właśnie rozmawialiśmy i to było inne działko. Ale mówił pan, że przez ostatnie 2 dni nie używał. Nie wiem, czy to znaczy, że 3 dni temu używał. Ale ogólnie nie polecał. Powiedziałem, że wyciągnę zaraz swojego drona i sprawdzimy, jak to działa. No, mówił, że nie, że za dużo ludzi jest. I faktycznie to nie jest tak, że to wysyła impuls elektromagnetyczny. Ja myślałem, że on ląduje nim zdalnie po prostu z tego działka, ale nie, wysyła ten sygnał i dron najnormalniej w świecie spada na ziemię. Nie polota tutaj. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, ale tu nie może wejść. Tam już się zaczyna Watykan i zakaz wejścia. Ludzie tutaj po prostu stoją. I ja rozumiem, że miała być kolejka do katedry, nie, do bazyliki, tak? Czy gdzie to tam, jak to? Świętego Piotra? Ale nie spodziewałem się, że tutaj nie będzie można wejść. No dobra, no próbujemy, zobaczymy, jak to będzie. Czy da się gdzieś? Obejdziemy Watykan i zobaczymy, czy są jakieś wejścia. Dobra, właśnie odbiliśmy się od kolejnego wejścia i zostaliśmy przekierowani dalej, więc idziemy dalej naokoło. No ciekawe, czy uda nam się wejść, czy się nie uda.
czy to był dobry pomysł, żeby przyjeżdżać do Watykanu, do Rzymu w okresie świąt wielkanocnych. Zobaczymy. Okej, czyli udało się ustalić, którędy wchodzi się do Watykanu. Tu się wchodzi. A to jest jedna wielka kolejka, więc stwierdziliśmy, że nie idziemy do Watykanu. Nie, no pójdziemy do Watykanu, ale to jest taka kolejka na parę godzin czekania, więc stwierdzamy, że idziemy najpierw napić się, napoić się. Może byśmy coś podjedli. Uzbroimy się w wodę, w ten korek i wtedy uderzamy w tą kolejkę i będziemy stać, prawda? Prawda, ekipa? No dobra, także szukamy teraz miejsca, gdzie możemy sobie usiąść i naładować baterię i lecimy na Watykan. Maritozzo. W końcu znaleźliśmy. Bardzo było ciężko znaleźć maritozzo, czyli bułka z litą śmietaną. Taki typowy ich tutaj włoskie śniadanie. Na śniadaniu oni to jedzą. Także w końcu udało się. Dostaliśmy maritozzo, czyli bułka z bitą śmietaną. I Włosi to jedzą na śniadanie. A ogólnie taka legenda jest. Nie wiem, czy legenda, czy tak kiedyś robili. Pan, który chciał się oświadczyć, wkładał w tą bułkę, w tą bitą śmietanę pierścionek zaręczynowy. Wtedy pani znajdowała go. No i nic. Zobaczymy, jak to smakuje. Musisz sobie nos pobrudzić. O, Dobre, Niko? Smacznego. Zjedliśmy bułkę z bitą śmietaną, a teraz w końcu udało nam się usiąść i napić się, więc aperol, cola, piwko, elektrolity uzupełnione. Idziemy teraz walczyć w kolejkę do Watykanu, zobaczymy, jak tam wyjdzie. Update cenowy. Wypiliśmy, Marta miała aperol, ja miałem browara, Nikodem miał Coca-Colę. I tu blisko, zaraz przy wejściu do Watykanu, ceny kształtują się w ten sposób. Aperol dychę, browar 7,50 i cola 5 euro, czyli łącznie za te 3 picia zapłaciliśmy 22,50. Znalazłem gdzieś tam ogólnie drugie wejście od muzeów watykańskich. Swoje i tak będziemy musieli odstać. Tak to wygląda. Doszliśmy tutaj i tutaj są kolejki. Proszę bardzo. Tu są mury Watykanu i to jest kolejka do Muzeum Watykanu. Na każdym kroku są ludzie, którzy chcą sprzedać bilety. Bilet normalnie kosztuje 30 euro do Muzeum Watykańskiego. Oni tutaj sprzedają za 65 euro i że nie trzeba czekać, tylko od razu się idzie. Także ogólnie rzecz biorąc, to będziemy sobie czekać. Poczekamy sobie te 2 godziny w kolejce. Cały czas kolejka idzie. To znaczy stoi i tu jest wejście. 13:11. Zobaczymy, ile czasu nam zejdzie. Godzina 14:42. Półtorej godziny czekaliśmy i teraz zostaliśmy wpuszczeni z kolejki. Przeszliśmy przez odprawę bezpieczeństwa. No a teraz idziemy kupić bilety. that's the bambino. Thank you. No to Bambino, proszę, twój bilet, Bambino. On jest bambino. No, to 48 euro. Naszym celem w tym Muzeum Watykańskim jest obejrzenie obrazu Jana Matejki, gdzie Jan III Sobieski wręcza list papieżowi, oraz oczywiście Michała Anioła, freski w kaplicy sykstyńskiej. Tutaj mamy rzadki okaz wanny. W takiej wannie kiedyś się kąpano. Nikodem, proszę wskocz do wanny i zaprezentuj, jak się kąpano. A tu jest głowa obcięta, proszę bardzo. Wszystko było obcinane. Teraz weszliśmy sobie do sali, gdzie są wielkie dywany. Wielkie tureckie dywany. Jak masz do mały z tym Nikodema, to jest tak naprawdę z małym wielbłądkiem, nie? Tutaj dywany są wielkie. Jak wielkie jest państwo watykańskie. Okej, tamto to były gobeliny, utkane gobeliny, nie wiem, tam z XV-XVI wieku. Tak czy inaczej, teraz weszliśmy do bardzo długiej sali i jest tutaj 40 map. 40 map przedstawiają Włochy. Nad nami natomiast jest bardzo ładne sklepienie i to jest namalowane, ale też są rzeźby u góry. Zauważcie, że są rzeźby, że są ramy tych obrazów.
obrazu, fresku, bo to są właśnie freski. Także fajnie to się prezentuje. Sala ta z mapami bardzo fajna, ale nie po to myśmy tu przyszli. Nie to jest celem naszej wizyty w tym Muzeum Watykańskim. Celem wizyty, mam nadzieję, że będzie już za chwilę. O, to jest główny cel naszej wizyty tutaj. I jest i on. Monumentalne płótno Jana Matejki Jan III Sobieski pod Wiedniem. Obraz powstawał niemal 2 lata od 1881 do 1883 roku. W 200. rocznicę bitwy w 1883 roku Matejko ukończył swoje dzieło i ofiarował je papieżowi Leonowi XIII jako dar narodu polskiego. I robi wrażenie nie tylko treścią, ale też rozmiarem. Ma prawie 5 metrów wysokości i aż 9 metrów szerokości. Matejko nie pokazał samej bitwy, lecz chwilę tuż po niej. Sobieski na koniu wręcza posłańcowy list do papieża, ogłaszając zwycięstwo chrześcijańskiej Europy nad Turkami w 1683 roku. Dlatego dziś, spacerując po muzeach watykańskich, możemy zobaczyć polski akcent w samym sercu Watykanu. Także żegnamy salę Sobieskiego. Bardzo był to wspaniały okaz obrazu pana Matejki. I idziemy dalej. No teraz tak naprawdę to, co nas interesuje, to, co chcemy zobaczyć, to jest sala sekstyńska z freskami Michała Anioła. No i powoli, prawdopodobnie ostatnie schody i wchodzimy do kaplicy sekstyńskiej. Kaplica sekstyńska wygląda dziś jak muzeum, ale to przede wszystkim miejsce wyjątkowych wydarzeń. To właśnie tu wybiera się papieży. Jej sklepienie Michał Anioł malował przez 4 lata, pracując na rusztowaniu, leżąc na plecach. Freski, jak stworzenie Adama, zna dziś cały świat. O, sorry. No i tak to mniej więcej wyglądało. No foto, no video, no foto, no video. Więc niestety nie można było, ale kaplica sama w sobie, freski. Spoko. Obejrzane, odhaczone na liście. Czy polecamy jakoś specjalnie? Ja osobiście oczywiście, że tak. Ja mówiłem, że warto odwiedzić kaplicę sekstyńską w muzeach watykańskich. Co wy powiecie na ten temat? Ja też uważam, że warto, ale wkurzyłabym się niezmiernie, jakbyśmy zrobili 300 funtów skip the line. A, no tak, to tak. No, No to ale by- wiesz, ktoś inny mógł powiedzieć. To było tyle hałasu o to. No tak. Fajnie, zapraszam, to polecamy. Bardzo, bardzo fajnie. Fajnie, warto Polecamy. odwiedzić muzea watykańskie. Nikodem, jak tobie się podobały, można powiedzieć? Tak, podobały się? Kaplica sekstyńska to był drugi i ostatni punkt, który chcieliśmy zwiedzić. Oczywiście, jak zwykle, ktoś może nazwać nas ignorantami, bo jest tu mnóstwo innych rzeczy, nad którymi można by było... Ale jakbyśmy mieli spędzić minutę przy każdym, to by nam życia zabrakło. Tak jest, ale to jak wszędzie. W Louvre dokładnie jest to samo. Idzie się zobaczyć tylko konkretne rzeczy. Rzeczy, które interesują danego człowieka. Nas interesowały te 2 rzeczy. Więc przyjmijmy, że obejrzeliśmy to, co chcieliśmy obejrzeć. Plan na dzisiejszy dzień to jest Watykan, więc będziemy kręcić się wokół Watykanu. Żeby kupić bilet do Muzeum Watykańskiego i nie czekać w kolejce, tak naprawdę można zrobić to online. My niestety obudziliśmy się z ręką w nocniku za późno, po prostu za późno. Ja chciałem kupić te bilety, nasze wejście tutaj, tydzień wcześniej. Już były niedostępne na nasz czas. Czy to dlatego, że jest okres wielkanocny, czy po prostu dlatego, że wszyscy tutaj przychodzą? Nie wiem. Ale można kupić bilety na 2 miesiące przed. Także 2 miesiące wcześniej już przed planowaną wizytą, jeżeli ktoś chce odwiedzić to miejsce, jak najbardziej. Koniec końców 20 euro za osobę, 8 euro dziecko, bambino, także 48 euro za zwiedzenie tak pięknego miejsca, obrazu naszego. I ja uważam, że te 48 Matejki. za naszą trójeczkę to jest uczciwa Cena, także- tak, jak najbardziej. Tak czy inaczej idziemy teraz, spróbujemy wejść na plac Świętego Piotra i do Bazyliki. Czy nam to się uda? Zobaczymy. się. Znaczy do 7. Uda się, do zobaczenia. Przy wyjściu jest Poczta Watykańska, ale absurd, bo nie można płacić kartą. W sklepie, zaraz tutaj jest wyjście przez sklep z pamiątkami, nie można płacić gotówką. Tu na poczcie nie można płacić kartą, mogliby się zdecydować. No i jeszcze przy samym wyjściu schody.
Jest godzina 16:30, a przed samym muzeum sytuacja wygląda tak. I wciąż ludzie czekają. Wciąż mnóstwo ludzi jest. Tak czy inaczej, teraz o 16:30 jest mniejsza kolejka. Nie jest to kolejka na 50 minut, ale na pewno nie na 1,5 godziny. W przerwie między Muzeum Watykańskim a samym Watykanem, Placu Świętego Piotra, przyszliśmy tutaj do jedzenia. Na jedzonko, nazywa się Pastificio Borgician Artigian, jakkolwiek. Ale też podobno coś polecanego, więc kolejny, ja przynajmniej zjem następny makaron z tej czwórki rzymskiej. To miejsce nazywa się Borgiciana. Jest i nasza kolej, proszę bardzo. Hello. Gdzie siadamy? No i jest, przyszło jedzonko od razu, jak tylko usiedliśmy parę minut. Mój drugi makaron z czwórki na liście, czyli cacio e pepe. Nicodema lasagna. I Marta ma finicini, jak to się nazywa? Z łososiem i ze szpinakiem. No i do tego mamy winko. Chardonnay. Smacznego? Thank you very much. Thank you. To opuściliśmy lokal. To co zjedliśmy, czyli 3 makarony, czyli mój ciacie Pepe, Marty, jak tagliatelle z łososiem i ze szpinakiem. I Nicodema lasagna plus winko, 375 ml Chardonnay i Coca-Cola. I za wszystko zapłaciliśmy 51 euro. Czyli można powiedzieć, że standardowo. Jeśli chodzi o makarony, ja zacznę od siebie. Bardzo podobne do tego, co jadłem wczoraj, czyli do carbonary. Różnica taka, że nie było tutaj mięsa, a tak ogólnie, i nie było tak intensywne. Nie było to ciacie Pepe nie było takie intensywne jak ta carbonara wczoraj jedzona. Bez mięsa, ale nadal spoko. Makaron taki al dente, ale wczoraj też był taki, pewnie to jest ich styl tutaj robienia takich makaronów. Marta, twój makaron? No i był dobry. Przebijał się ten łosoś. Gdzieś te pomidory się tam też przebijały no i czuć było bazylię, pesto. Także ja polecam moje, nie? I ogólnie fajne miejsce. Chciałam powiedzieć, że bardzo fajne, klimatyczne, urokliwe miejsce. Nikodem, co ty powiesz na temat swojej lasagne? Dobra było. Tak po prostu dobra? No, Wyróżniała się czymś? było trochę inaczej niż w Tunezji, ale wciąż dobre. Ja lubię. Ja smakowałem Nicodema lasagne i jak dla mnie to była najlepsza lasagna w życiu, jaką zjadłem. Mięso to tam ciężko można było wyczuć mięso, ale sam sos pomidorowy, no to robiło naprawdę robotę. To tak jakby porównać ketchup Tortex do ketchupu Włocławek. Niebo a ziemia. Bardzo dobra lasagna. Teraz spróbujemy wejść do Watykanu na Plac Świętego Piotra i do Bazyliki, jeżeli nam się uda. Bo teraz jest godzina 17:20, niby do 19 jest otwarte, więc 1,5 godziny. Czy uda nam się wystać w kolejce i wejść tam? Nie wiem i jeszcze się nie domyślam, bo nie wiem jak to wygląda tam. Pierwsza kolejeczka to jest kolejeczka bezpieczeństwa. Pierwsze security przyszliśmy, tam z tyłu. Kolejne bramki bezpieczeństwa, normalnie przez skanery. No i dobra, bezpieczeństwa zrobione i teraz jesteśmy gdzie? Na Placu Świętego Piotra, w Watykanie. Sobota, 19 kwietnia. Access to Basilica will end at 12:30. Dzisiaj w sobotę bazylika jest czynna do 12:30 po południu. I do bazyliki. Czy nam to się uda? Zobaczymy. Znaczy do 7:00. Do zobaczenia. No dobra, ale chociaż na placu jesteśmy. Halo. Będziemy sobie plac naokoło. Fontanna ładna. Tam podejdziemy sobie. Będzie ładnie. To już wiemy, co robimy w poniedziałek. Właśnie rozmawiałem z wolontariuszkami. Było do 12:30 otwarta bazylika. Jutro, dzisiaj jest sobota, Wielka Sobota, jutro jest Wielkanoc, niedziela wielkanocna. Też będą ograniczone wejścia do bazyliki. Natomiast poniedziałek jest otwarty normalnie, bez żadnych przeszkód. Co oznacza, że w poniedziałek przyjdziemy tutaj raz jeszcze. Dzisiaj niestety nam się nie uda, dlatego sobie obejdziemy dzisiaj na spokojnie Plac Świętego Piotra, po to, żeby w poniedziałek skupić się na wejściu już do samej bazyliki,
do środka. Plac Świętego Piotra to serce Watykanu i jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na świecie. Został zaprojektowany w XVII wieku przez Gian Lorenzo Berniniego tak, aby przypominał ramiona kościoła obejmujące wiernych. Dlatego właśnie kolumnada tworzy charakterystyczny owal złożony z 284 kolumn i 140 rzeźb świętych na szczycie. Na środku placu stoi egipski obelisk, liczący ponad 25 metrów wysokości. Plac może pomieścić ponad 300 000 osób i to właśnie tutaj odbywają się największe uroczystości, które przyciągają pielgrzymów z całego świata. Co ciekawe, jeśli staniemy w odpowiednim miejscu na placu, wszystkie kolumny w kolumnadzie zlewają się w jeden równy rząd. To sprytny efekt perspektywy zaplanowany przez Berniniego. Plac Świętego Piotra to nie tylko architektura, ale i symbol. Miejsce spotkania wiary, historii i sztuki. Będziemy opuszczać tutaj teren Watykanu i z takiej ciekawostki to właśnie znajdujemy się na granicy. Tutaj, gdzie jest naokoło plac i są te kolumny z jednej strony i z drugiej strony. Tu właśnie przebiega granica. Ładnie to widać na mapach na Google. Ta czarna linia tutaj, ta czarna kreska, to jest właśnie granica Watykanu. Także stoimy teraz na granicy, a jak wyjdziemy za ten płot, to opuścimy granicę i będziemy już w Rzymie. Paszportów nie trzeba pokazywać. I Rzym nie byłby Rzymem, gdyby nie zaskakiwał na każdym kroku. No tak, no tam jest ogólnie budynek mieszkalny, widać. Hotel, no nie hotel, a pod budynkiem ruiny. Tak po prostu wkomponowane ruiny. I to jest stadion. I to jest pierwszy w Rzymie stadion. A obok jest bankomat Euronetu. Złodziejskie, koszące pieniądze niepotrzebnie. Teraz jesteśmy na Piazza Navona. To jest właśnie fontanna Neptuna. A teraz zbliżamy się do fontanny Czterech Rzek i obelisk, egipski obelisk, standardowe zdobycze europejskich miast z Afryki. Fontanna Czterech Rzek, arcydzieło Berniniego z 1651 roku. 4 monumentalne postacie symbolizują najważniejsze rzeki kontynentów: Nil, Ganges, Dunaj i Rio de la Plata. Po środku wyrasta obelisk, a całość tworzy dynamiczną scenę, w której woda, kamień i mitologia łączą się w jedno. Wszystkie drogi prowadzą do Pizza Florida. Zgodniliśmy, a że po drodze mieliśmy pizzę Florydę, to właśnie tutaj zachodzimy, bo nam bardzo smakowała. O, full jest, wszystko jest, wszystko jest. Busy jest. No busy. A jak busy, znaczy, że jest dobra jednak ta pizza. Okej, no i jest. I bardzo dobrze, że przyszliśmy do tej pizzy, bo bardzo dobra pizza, ale niestety jutro w niedzielę i w poniedziałek już jest zamknięta, więc jeżeli nie dzisiaj, to już nigdy. Nigdy tego wyjazdu. I zamówiliśmy, proszę, oto margarita dla Nikodema z mozzarellą. Ta jest, pani polecała, z szynką, może też być dobra. Tutaj mamy wędzony ser i coś tam. No i z ziemniakami. I z ziemniakami, tak. Bardzo dobra pizza. Bardzo polecamy pizzę Floryda w Rzymie. Na kawałki. Teraz do pokoju odświeżyć się chwilę i idziemy na fontannę. Na tą najsłynniejszą fontannę. Pit stop zrobiony w hotelu. A teraz udajemy się na fontannę di Trevi. A tymczasem tak wygląda Rzym nocą. Jesteśmy w Rzymie, jesteśmy we Włoszech, a co się pije we Włoszech? Na wynos! Aperol, oj. Aperol na wynos za 5 euro. No i dobra, udało się, jesteśmy pod samą fontanną i rzucamy pieniążki, żeby wrócić do Rzymu. 3, 2, 1. Fontanna di Trevi to największa i najsłynniejsza fontanna w Rzymie. Powstała w XVIII wieku i przedstawia boga oceanu w rydwanie ciągniętym przez konie morskie. Legenda mówi, że wrzucając monetę do wody gwarantujemy sobie powrót do Rzymu. Codziennie trafiają tu tysiące monet, które są zbierane i przekazywane na cele charytatywne.
I oto cała Fontana di Trevi. Bardzo dużo ludzi. Stłok, ścisk. I fakt faktem, od 9 rano do 21 są tutaj kolejki i są ludzie wpuszczani partiami, a po 21 nie, ale i tak jest bardzo dużo ludzi. I co poniedziałek czyszczą całą fontannę z monet. Znaleźliśmy fajne miejsce, znaczy okaże się, czy to jest fajne miejsce. Rooftop bar. No dobra, to idziemy na 3. piętro. Okej, rooftop. Okej, wbijamy. Proszę bardzo. Free. No i taki widok z okna. Tam jest fontanna. Tu jest ulica. A tu jest bar. I my czekamy, bo nie ma miejsca, więc musimy poczekać. Nie, jednak nie zostajemy. Bez sensu, bo czekać i czekać. A zanim ludzie tam wyjdą, a prawda jest taka, że tylko 2 stoliki są takie, że widok jest na tą fontannę. A suszy, więc idziemy. Idziemy gdzie indziej. Opuszczamy lokal. Okej, koniec końców nie wypiliśmy tam na tym rooftopie z widokiem takim no na bok trochę, ale z widokiem na fontannę. Postanowiliśmy usiąść sobie niedaleko hotelu na drineczka i tiramisu. Tylko i wyłącznie dlatego, bo jutro idziemy do podobno najlepszego tiramisu w mieście. Się okaże. I dlatego, żeby mieć porównanie, wzięliśmy jedno tiramisu i zobaczymy, jak to będzie smakowało. Tak się prezentuje. Ale pan zaznaczył 3 łyżeczki. Tak, no poprosiliśmy jedno tiramisu i dostaliśmy 3 łyżeczki do tego, także spoko. Zobaczmy. Zdjęcie. Jeszcze jedną łyżkę tego tiramisu muszę wziąć. Jedzcie, teraz wy. Co powiesz, synu, na temat tiramisu? Bardzo dobre. Bardzo dobre? Ja bardzo lubię. Dobre? To nie jest złe, Ale? ale ja nie wiem, czy to takie powinno być. Czy takie pływające na dole. Ja nie mam pojęcia. Ja wiem, że to jest moczone w kawie, ja to rozumiem, nie? Ten spód. Aha. Bo ja tak naprawdę nie mam pojęcia, jakie powinno być tiramisu. Chyba raz jadłem tiramisu gdzieś, nie wiem gdzie. Dzieci Arlety. Cioci Irlandy może. Ale nie jest złe, to jest to. Nie wiem, jak powinno smakować prawdziwe tiramisu. Ale jutro zjemy to, które ludzie mówią, że jest bardzo dobre, najlepsze, bo tanie. Ale ogólnie jest prawdziwym tiramisu, takie jak powinno być. No zobaczymy. A tymczasem teraz na spokojnie już do hotelu. Tiramisu kosztowało 8. Drinki kosztowały po 1,8, drugi 9. Nikodema Coca-Cola kosztowała 4,50 i zapłaciliśmy za całość. Cały rachunek kosztował 36,50. A dlaczego kosztował 36,50? Bo pierwszy raz został doliczony serwis, czyli koperto, tak? 6 euro, 20%. To raczej uważam, że to jest dosyć sporo. Tak czy inaczej, nieważne. Wracamy do hotelu, spać. Tutaj już ktoś sobie śpi. Będzie sobie spał, a my za chwilę. A jutro jest Wielkanoc. No i jeszcze coś ale to nieważne. Kto ma wyjść z zastępia? Kolejny dzień zwiedzania, między innymi będzie Koloseum. No i coś jeszcze pewnie też. Także nara. Dobranoc!